Stoją stragany, ale nie możemy nic kupić, bo nie mamy pieniędzy. Tu jest sklep, ale karty kredytowe nie działają. Sytuacja trudna. Ruszamy w stronę Bulawajo, kolejny dzień, kolejne rozdanie. Nocleg był świetny. Gość przenocował nas za darmo. Mieliśmy rano prysznic ciepły, łazienkę, toaletę, wszystko było. Stół, miejsce pod wiatą, gdzie można było zjeść. I oprócz nas, oczywiście jeszcze przenocował tego kolesia z RPA, który ma taką misję, że idzie przez świat na piechotę, głosząc spokój. I to też było fajne, bo pogadaliśmy sobie z nim chwilę, spędziliśmy wieczór. Było świetnie. Teraz najważniejsze złapać stopa, przed nami jakieś 300 km do granicy plus minus. W tym kraju ze względu na sankcje nie działają karty kredytowe, Visa, więc nie możemy płacić kartą. Jest problem generalnie z gotówką, zostało nam $10. Słabo. Hello, how are you? My name is Lizzie. I'm from Zimbabwe. I'm so happy I've met my team. Wow, they're hiking. They're going to Blue Whale. Come to Zimbabwe. It's very sunny. They're friendly people. It's always sunny. And I hope these guys make it to Botswana. All right. Bye Thank you very ciao, much. ciao. Thank you. Bye. Bye. Droga międzynarodowa, no ale zobacz. Z jednej strony to pusto, z drugiej strony to pusto. 9 rano to jest najgorsza godzina na łapanie stopa. Tiry pojechały, cisza i spokój, nikogo tu nie ma. Jest międzynarodowa droga, kurna, szerokie miejsce do zatrzymywania się. Nikt nas nie zabiera. No i wychodzi na to, że utknęliśmy tu kuźwa na dobre, bo od godziny machamy ręką i nic. W takiej sytuacji się nie spodziewaliśmy. To znaczy, to jest absolutnie normalne, jak podróżujesz autostopem. Ale no tutaj szło nam jakoś tak dosyć szybko i nawet jakoś tak dosyć nonszalancko zaczęliśmy sobie, nie wiem, wybierać samochody, że ten to rozpieprzony, ten to nie, ten tak, dobra. A tir byłby najlepszy, albo jakiś wypasiony SUV. Więc siedzimy dalej. Woda się kończy, żarcia jeszcze trochę jest, pieniędzy nie mamy. Do granicy 300 km. No, trzeba się wydostawać z tego kraju powoli, bo tutaj nie działają karty kredytowe, gotówka się kończy. No jest lipa, lipa, lipa. Nocleg był też ciekawy. Dodzwoniliśmy się do tego typa wczoraj ze stopa. Powiedział, że jednak nas nie zabierze i nie przyjedzie. No to ruszyliśmy w miasto, a w mieście zrobiło się ciemno. No i wyszło na to, że poszliśmy na naszą stację benzynową, ale obsługa już nie chciała nas puścić, nie chciała zaryzykować. Jednak jak kierowca tira nie pogada, no to oni nic nie zrobią, bo ryzykowali, to jest potężna korporacja. Taki odpowiednik Orlenu tutejszy. No to dobra, poszliśmy do jednego hostelu, to powiedzieli, przegonili nas, powiedzieli, że nie ma mowy, $40 za nocleg albo spadajcie. Poszliśmy do drugiego, powiedzieli, że też no way. No ale gość zobaczył, że my tam stoimy przy tym wejściu, łapiemy stopa, nikt się nie zatrzymuje, bo środek nocy. No i mówi, dobra, chodźcie, przenosujcie na trawniku. No i super, bo mieliśmy i gorący prysznic, i stół do zrobienia jedzenia, i toaletę, i wszystko. I przede wszystkim bezpieczne miejsce. 1,5 godziny stoimy i nic się nie dzieje, totalnie. To jest tak, że jak podróżujesz autostopem, to taki moment prędzej czy później musi nastąpić. I wtedy też uczysz się takiej pokory. No i doceniasz to, że ktoś się zatrzymał po minucie. Tu nas kierowca tą wypasioną furą podrzucił pod swoją wypasioną chatę, żeby się pochwalić, ale jest bardzo bogaty. So beautiful house. Thank you very much. Hello, my name is Marcin, nice to meet you. No i on generalnie prowadzi biznes, zobacz, różne przyczepy, takie fury, 2 wypasione. No i jakiś taki handelek międzynarodowy, jeździ RPA, Zambia, Zimbabwe, właśnie tutaj w tych regionach. No i coś tam przewozi, nie będziemy dopytywać co. Thank you very much, bro. That's our transport. We used to come South Africa to Juba. Do you selling or only it's transport? Transport only. Transport, just transport for your customers. Customers. Yeah. To jest absolutnie wyższa klasa tutaj. W ogóle cała dzielnica jest taka wypasiona, takie właśnie domki. Mega, mega turbo wypas. Oni nas po prostu wożą w różne miejsca, żeby pochwalić się nami, swoimi znajomymi. Więc to też jest ciekawe. Ale to nie pierwszy raz już tak mamy. Później będzie robienie zdjęć i tak dalej, rozsyłanie ich wszędzie. No jest to nietypowa historia, więc jesteśmy taką wartością dodaną. Wymiana energii. My im coś, oni nam coś.
Very well. Mzungu Inka. Very white, very white. Tu jest dom doktora, tu jest dom pielęgniarki. No i tu się... Klasa średnia Tak, jakaś. klasa średnia, albo nawet wyższa. Wydaje mi się, że to są przedmieścia, więc wyższa klasa. Tak jak się z Maćkiem tutaj cieszymy, że no nie tylko spotykamy biednych ludzi, którzy cierpią głód i biedę, spotykamy też zaradnych, fajnych ludzi ogarniętych, którzy no, potrafią coś stworzyć po prostu z niczego. Tutaj w tym kraju rząd nie pomaga, międzynarodowe sankcje nie pomagają i generalnie ludzie klepną straszną biedę. To jest w sumie najbiedniejszy kraj ze wszystkich, które odwiedziliśmy, to nie ma wątpliwości. Z najtrudniejszą sytuacją, Najtrudniejszą na sytuacją. A tutaj okazuje się, że można, więc bardzo się cieszymy i fajni goście się okazali. Jak zresztą wszyscy, którzy nas podwożą. Yeah. Me in Poland now. How's it, man? Good, man. Are you okay? Yes, Thank you so much. How are So, you? do you mean I'm going to Poland? Yes. When? Tomorrow? Come, you are Yeah, I'm invited. going tomorrow. Okay, We're going let's go with together. us. We're going together. Oni to wszyscy marzą o tym, żeby dostać się do Polski, do Europy i tu zamieszkać w raju. To jest tak jak z nami, my chcemy do Afryki, do Azji, do Ameryki Południowej zobaczyć jakie jest. My chcemy pojechać zobaczyć, chcą a do oni, nas. a oni chcą przyjechać i mieszkać, bo im opowiadali, że w Europie jest raj, w porównaniu do tego, co tutaj pewnie tak jest, bo tutaj życie jest ciężkie i trudne. No i oni marzą o tym. Wielu ludzi, których spotkaliśmy, którzy nas podwozili, z którymi rozmawialiśmy, mówili o tym, że chcą do Polski, do Europy. Idziemy do kantyny jeść obiad z pracownikami hipermarketu i oni tam nam opowiadają, że zabierz mnie do Europy, zabierz mnie do Europy, zabierz mnie do Polski. Tak to wygląda, więc tak to właśnie jest. Tutaj życie jest naprawdę trudne i oni gdzieś tam przez internet, przez telewizor dowiadują się, że w Europie jest fajniej. No i marzą o tym, żeby się dostać. No i Kolo tutaj dzwoni do wszystkich swoich znajomych i się chwali, że wiezie Polaków. Now you will be on YouTube. Zadzwonił, mówi, że jest w Polsce, zobacz. Jadę tu z Polakami, jestem w Polsce. Jego kolesie się dziwią. O co tu chodzi? Skąd on ma polskich znajomych? No, to jest ciekawe, że my dla nich jesteśmy totalną egzotyką. Totalną. Mówią, że to jakieś takie, Lekarstwo na jakiś wszystko. food drink, czyli niby jakieś takie gęste picie. Teoretycznie to powinno być. Wszyscy to tutaj piją. A myśmy Kierowca zachwalał. postanowili na koniec sprawdzić, co to Tak, jest. nie wiemy co to jest, z czego to jest zrobione. No i pijemy. A tutaj sprzedają różne takie rzeczy. Kupiliśmy sobie takie butle, po czym przeczytaliśmy, że to jest z alkoholem i szybko te pędy, żeśmy to zwrócili. No i generalnie, generalnie wydaliśmy ostatnie $2, mamy jeszcze dyszkę, ale nie będziemy w tym kraju rozmieniać, bo nam wydadzą w śmieciach. I co, da radę? Entuzjazmu nie widzę. Bo dziwnie smakuje, ale spoko. Tutaj po prostu pani chciała od nas drobne, zabrała nam 2 ostatnie $, więc nie mamy już siana. Chcieliśmy kupić banany, ale no nie wydadzą nam tutaj z $10 pewnie. Więc Albo dadzą w śmieciach. Tak, albo dadzą w takich szmatach, że po prostu nikt je od nas nie przyjmie. Więc gonimy teraz za granicę. Wszyscy tutaj rzucają śmieci na podłogę, no my mamy z tym poważny opór. Zapach jest dziwny. Miejmy nadzieję, że nie spowoduje to Lepszy niż zapach. tak zwanych rewolucji żołądkowych, bo tego tutaj absolutnie nie potrzebujemy. A, muszę to wymieszać, ale nie mam jak, bo jest podkorek. Aha. Dziwne to. Powiem szczerze, nie piłem nigdy czegoś takiego. Trochę jak kwas chlebowy, ale niekoniecznie. Ale jest fajne. No, nie, po wymieszaniu jest chyba ok. Więc wypijemy to, bo i tak nie mamy co jeść. Pokaż to, zrobimy zbliżenie etykiety. I śmigamy dalej. My nie wiemy, z czego to jest zrobione. Czy z kukurydzy, czy z czego. Także na razie polecamy, zobaczymy. Ale co powiem będzie szczerze, Dobra. bardzo fajne, orzeźwiające. Jeszcze z lodówki. Jestem zdziwiony. później. Ja też. Będziemy to pili z radością. W ogóle super, bo gość nas wyrzucił na wylotówce. To jest przy sklepie, gdzie była toaleta, kupiliśmy picie. No to jest marzenie autostopowicza, taka sytuacja. Najgorszym koszmarem autostopowicza jest wjazd do miasta. Bo nie dość, że musi się dostać do centrum, przebić przez całe miasto. Ja myślę, że tu staniemy, jeden będzie tu łapał, drugi tam gadał. Taki mamy cel, że chcemy się jak najszybciej wydostać z Zimbabwe i dostać do Botswany.
bo tutaj naprawdę jest problem z pieniędzmi i z kupowaniem czegokolwiek. W ogóle to poprzedniego stopa łapaliśmy 1,5 godziny. To był najdłuższy postój, jaki mieliśmy w całej historii tego wyjazdu. Ale później no, komfortowa Toyota Hilux, czy jak ona się tam nazywa. Klima w środku, fajny gość, fajny kierowca i zasuwał 120 cały czas, więc poprzedzaliśmy kurde kupę tych tirów, które nas mijały. No i nadrobiliśmy bardzo fajnie. Natomiast teraz siedzimy na tej wylotówce, a tu kurna nic nie jedzie, zobacz. Znowu jest taka sama historia jak rano. Stoją stragany, ale nie możemy nic kupić, bo nie mamy pieniędzy. No i tak bez sensu, jest sklep, ale karty kredytowe nie działają. No to sytuacja trudna, co najmniej. Totalna posłucha, po prostu na tej drodze prawie nie ma ruchu. Jak się zatrzymują, to tylko taksiarze zawracają nam dupę. No ale generalnie to nie jest największym problemem. Największym wyzwaniem jest tutaj to słońce. Nie ma po prostu odrobiny cienia. I wiemy, że im dalej będziemy jechać w Botswanę i w stronę Namibii, tym bardziej już będą pustynie i słońca po prostu nie będzie, nie? Znaczy słońca, cienia po prostu nie będzie. Więc siedzimy na tym słońcu i Maciek mówi, palą mi się buty, a ja mówię, mam to samo. Przed chwilą wstałem na chwilę, siadłem z powrotem na plecaku i mnie dupę poparzyło, tak po prostu jest gorąco. Myślę, że jest jakieś 38 stopni może. Zostało nam 100 km. To jest nic w porównaniu do tego, co już żeśmy przejechali. Czekamy. Celebrujemy moment. W sumie to wszyscy w Polsce teraz siedzą zimno, a my się tutaj w prawie 40 stopniach na upale opalamy. Fajnie, nie? Myśleliśmy, że umrzemy tam od tego upału, żeśmy się po prostu spalili na słońcu, a tu nas ziomale zabrali. Patrz na to. Wprawdzie 10 km, ale to jest dla nas bardzo, bardzo dobrze. Nawet 10 km to jest super. To jest bardzo dużo, bo jak trafisz w martwy punkt, gdzie naprawdę nic się nie dzieje, no to śmierć w butach. Dlaczego trzeba zmienić okoliczności i wyrwać się z tego miejsca? A tu mnie coś dzisiaj upierdzieliło, zobacz. Masakra, nie wiem co to jest. Ale gula jak cholera. Nie dość, że jestem zjarany słońcem, to jeszcze mnie coś kurna dziabło. Tak to jest w Afryce. Lekko nie jest. Cały popalony jestem na twarzy. Droga pusta i szeroka. To mi się podoba. No to dobra. Tam była jakaś zła energia, tu jest fajnie. My tu se siedzimy, łapiemy stopa, a patrz jak pan ciężko pracuje. Dyma z tą taczką z oponami pod górę. Upał jak diabli. Tablica, która pokazuje ile nam zostało do granicy. Francistown to już jest miasto w Botswanie. Więc Zimbabwe byśmy już opuścili. Jakbyśmy dzisiaj do Francistown dojechali, to jest bajka, perfekcja. Ale na razie celem jest Plum Tree. Tylko gdzie są wszystkie samochody, kuźwa? Może się dzień bez auta ogłosili w Afryce. Albo coś takiego. Ja pierdzielę, im bliżej granicy, tym totalnie nic się nie dzieje, zobacz. Tu jest pusto. Ja pierniczę, gość z taczką już tam pojechał. Tu Maciek stoi. Wszyscy skręcają, a właśnie. Tak niedługo będziemy chodzić. Wszyscy skręcają do tej wioski jakiejś tam. No zero. Gdzie jakiś mamy dzień pod tytułem ćwiczenie naszej cierpliwości. No i oczekiwanie zostało wynagrodzone. Mamy gościa, który jest chyba Unio czy Unio, nie pamiętam. No i wiezie nas 90 km do tej miejscowości pięknej. Patrz jakie elektrownie za oknem. Wiaterek wieje. Na dworze plus 40 jak nic. A my go tam tutaj on z jakąś panką gadał, to też nas zabrał. A my go później zapytamy, czy przypadkiem nas na granicę nie podrzuci. Jedziemy na stopa. Tu się dziewczyna wstydzi. Tu się owalało, popatrz. Jedzie, o, odważny. O, yeah, okay. Thank you.